Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy o kolejnych 5 błędach na rynku kryptowalut, które są moim zdaniem spowodowane tym, że nam się po prostu nie chce czegoś robić, że jesteśmy leniwi i przez to bardzo często wpadamy w pułapkę i podejmujemy złe decyzje. Pierwszym błędem jest patrzenie na cenę. Ktoś, kto jest nowy, wchodzi na rynek kryptowalut, widzi, że Bitcoin kosztuje, dajmy na to $25,000 i mówi sobie: o Jezus, jakie to drogie, ja sobie kupię Dogecoina, który jest za 6 centów, bo jeżeli on urośnie do $25,000, to panie, ale ja będę miał zysk. W ogóle tak to nie działa. Dlaczego? Ponieważ każdy projekt ma swoją tokenomię, której również nie sprawdzamy i do której zaraz przejdziemy. Natomiast chodzi o to, że takiego Bitcoina będzie tylko 21 milionów sztuk. Teraz jest około 19,5 miliona sztuk. A takiego XRP jest ponad 50 miliardów. I teraz, jeżeli Bitcoin, dajmy na to, byłoby go 21 milionów sztuk i każdy kosztowałby 20 tysięcy dla prostego rachunku, to jego kapitalizacja wynosiłaby 420 miliardów. A teraz, jeżeli takiego XRP jest 50 miliardów i patrzycie na cenę tego tokena i tam nie ma nawet dolara, to zastanówcie się, dlaczego tak jest. Gdyby jedno XRP kosztowało $10, to 10 razy 50 miliardów dałoby 500 miliardów. Widzicie to? To nawet Bitcoin nie miałby takiej kapitalizacji, gdyby wszystkie Bitcoiny dzisiaj były wykopane i jeden Bitcoin kosztował $20,000, bo miałby wtedy 420 miliardów dolarów kapitalizacji, bo kapitalizacja to jest cena razy ilość tokenów. I jeżeli projekt wypuszcza tokenów bardzo dużo, to ich cena jest niższa, ponieważ w projekt, dajmy na to, zostało wpompowane $1 miliard i jeżeli projekt wypuściłby tylko 10 tokenów, to jeden token kosztowałby 100 milionów dolarów. A jeżeli projekt wypuścił tokenów miliard, to jeden token jest warty dolara. I trzeba to wiedzieć, ponieważ większość nowych ludzi patrzy na cenę nominalną, nie patrząc na całą resztę. Moim zdaniem dlatego Dogecoin, dlatego Shiba Inu, dlatego Pepecoin osiągnęły tak szybko taką dużą pompę, ponieważ ceny tych tokenów były którymś miejscem po przecinku. I jeżeli ktoś miał kupić za $100 Bitcoina i otrzymał go 0,00001, to jego psychika podpowiadała mu, żeby te $100 zainwestować w Dogecoina, bo wtedy będziesz miał 100 tysięcy Dogecoinów i to będzie lepiej wyglądać w Twoim portfolio i Ci się będzie lepiej na to patrzeć. I to jest mega pułapka myślenia, której musicie się wyzbyć. Wy musicie patrzeć na Wasz kapitał nominalnie, a nie na to, ile tokenów wyświetla Wam się w swoim portfolio. Bo jeżeli tego się nie wyzbędziecie, no to ja w ogóle na Waszym miejscu zrezygnowałbym od razu z inwestycji na rynku krypto, bo patrzycie nie w tą stronę, w którą trzeba. Kolejnym błędem jest brak sprawdzenia tokenomii. I teraz mówiliśmy przed chwilą o ilości tokenów w obiegu. Patrzymy, ile tokenów aktualnie jest na rynku. Jednak bardzo ważnym jest, abyśmy sprawdzili, czy zespół nie zostawił sobie dużej puli tokenów, na przykład, czy nie mają możliwości miesięcznie wrzucać 100 tysięcy tokenów na rynek i sprzedawać po to, żeby finansować bieżące wydatki pracowników itd. Musicie o tym wiedzieć, ponieważ każdy zrzut tokenów na rynek wiąże się z zwiększeniem podaży. Im więcej jest czegoś na rynku, tym tego cena maleje i jeżeli projekt zrzuca tokeny na rynek, to zwiększa inflację tego tokena. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z popytem i podażą, to prosty przykład. Jeżeli jesteście na pustyni, jest mnóstwo piachu, chcielibyście drugiej osobie sprzedać piach, to najprawdopodobniej nie sprzedalibyście tego, bo każda inna osoba może sobie wziąć ten piach, a nawet jeżeli znajdziecie głupka, który kupi od Was ten piach, bo mówicie, że ten Wasz jest lepszy, to nie zrobicie tego za wysoką cenę. Natomiast gdybyście na pustyni mieli wodę, której nikt nie ma, czyli jest bardzo mała podaż, a duży popyt, bo wszyscy chcą wodę, no to już wtedy moglibyście sprzedać nie jak w sklepie za 2 zł, tylko podejrzewam, że jeżeli inni by mieli, to i $100 potrafiłyby zapłacić osoby, których być może nawet życie zależałoby od tego, czy
napiją się tej wody. Dlatego pamiętajcie, sprawdzajcie tokenomię, bo jeżeli zespół w pewnym momencie po, nie wiem, 2 latach zasypie rynek 2 razy taką ilością tokenów, jaka aktualnie jest w obiegu, to nie ma szans, żeby cena tego tokenu w momencie uwolnienia ich i wypuszczenia na rynek nie spadła. Kolejny błąd jest to niesprawdzanie fundamentów projektów. Po co on powstał, jaki problem rozwiązuje, czy ktoś w ogóle będzie chciał korzystać z tego i jaki jest pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli my kupujemy projekt typu PP, gdzie jedyną funkcjonalnością jest wysłanie środków z adresu A na adres B i kupujemy go, bo po prostu na rynku nic się nie dzieje i mamy duży hype, zespół włożył jakieś pieniądze w marketing tylko po to, żeby wypompować ten projekt, a nie ma on żadnych fundamentów, no to sorry, ale najprawdopodobniej stracicie. Nie ma sensu inwestowanie w coś, co jest niepotrzebne w życiu. Jeżeli, nie wiem, zaczęlibyśmy produkować okulary przeciwsłoneczne dla psa, to, no nie wiem, może ktoś by się znalazł, kto by stwierdził, że mój pupilek musi mieć okulary przeciwsłoneczne i ja mu kupię, bo to będzie fajne. Natomiast nie ma w tym żadnego uzasadnienia i te okulary nie są potrzebne na rynku. One są tworzone tylko, żeby było jakieś fancy, jakieś fajne, coś nowego, coś na siłę, a nie dlatego, że istnieje realna potrzeba, jest realny problem, który należy rozwiązać. Czwarty błąd jest to brak sprawdzenia zespołu. Słuchajcie, to naprawdę jest bardzo proste. Wchodzicie na stronę CoinMarketCap, szukacie projektu, który Was interesuje, wchodzicie na jego stronę, tam jest zakładka website. Jeżeli jej nie ma, to już Wam się zapala czerwona lampa. Natomiast jeżeli jest, wchodzicie, wyświetla Wam się strona danego projektu i tam powinna być zakładka Team. I tam powinny być przedstawione wszystkie osoby, które należą do zespołu danego projektu. Jeżeli ich nie ma, to ja automatycznie nie wchodzę w taki projekt. Są takie sytuacje, że wchodzisz w tą zakładkę, masz informację, że nie ma wskazanych tych osób, ponieważ one chcą pozostać anonimowe. Jest to trochę dziwne. Ja trzymałbym się z daleka od takich projektów, natomiast z drugiej strony rozumiem, dlaczego ktoś nie chciałby ujawniać swojej tożsamości. Jednak jeżeli nie wiem konkretnego powodu, nie znam przyczyny, no to obstawiam, że ktoś chce mnie oszukać i zero-jedynkowo traktuję taką sytuację. Ponieważ rynek kryptowalut to jest dziki zachód cały czas i bardzo łatwo jest oszukać inne osoby. I jeżeli nie mam zaufania do danego projektu, a tym bardziej do zespołu, którego nie ma, bo nie znam, no to z automatu odrzucam taką inwestycję. Są jeszcze i takie sytuacje, gdzie wchodzisz, jest zespół, są zdjęcia, są opisane osoby, a nie mają na przykład wskazanych swoich profili na LinkedInie czy na Twitterze. I to też powinno zapalać Wam czerwoną lampkę. Ostatnim piątym błędem popełnianym z lenistwa przez inwestorów jest fakt sprawdzenia nawet, czy produkt, o którym pisze projekt, już istnieje, czy to jest dopiero obietnica. Ponieważ jeżeli masz informację, że projekt pracował rok, 2 lata nad danym produktem i niedługo będzie go wypuszczać, jest to w jakiejś pierwotnej wersji, gdzie możesz sobie nawet to sprawdzić, to już masz jakieś podwaliny, że ten projekt nie jest oszustwem. Natomiast jeżeli projekt mówi, że za 5 lat mają w planach wprowadzenie super łańcucha, który rozwiąże problem podrabiania jedzenia czy jakichś części samochodowych na rynku azjatyckim, no to sorry, ale Wy tylko mówicie o projekcie i chcecie ode mnie pieniądze. Dajcie coś na początku od siebie, pokażcie, że pracujecie, pokażcie, że macie wiedzę, macie zespół, a nie, że chcecie pieniądze i w przyszłości coś dla Was zrobimy, może na tym też zarobicie. I ja wiem, że projekty typu Polkadot tak działały, zbierały finansowanie i dopiero chyba po 2 latach produkt został wypuszczony, a inwestorzy otrzymali odpowiednią ilość tokenów, która była obiecana. Natomiast ten projekt był realizowany przez osoby znane w środowisku kryptowalut, które mają wiedzę i ja osobiście nie brałem w tym udziału, ponieważ nie chciałbym się narażać na takie ryzyko i nie rozumiem trochę, dlaczego ludzie na takie ryzyko się narażają,
ale jeżeli chcą, to proszę bardzo. Natomiast od siebie chciałbym Wam przekazać, że moim zdaniem jest to błąd, inwestowanie w produkt, którego nie ma, tylko inwestowanie w obietnicę. Cardano również kiedyś obiecało coś, do dzisiaj jest w top 10, ok, fajnie, natomiast co by było, gdyby oni nie dowieźli tej obietnicy? To było 5 błędów popełnianych przez inwestorów z lenistwa, w mojej opinii. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, suba. Widzimy się w następnej odsłonie. Cześć!